Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na mój Hope Bergman. To będzie już wersja 1.4, a dokładnie będziemy przenosili pewne rzeczy z mapy w wersji 1.3 do mapy w wersji 1.4. I jak widzicie, ja tutaj już parę takich przymiarek porobiłem sobie z tymi przenosinami. Poszło mi to lepiej lub gorzej. Więc spróbujemy po raz drugi albo trzeci jeszcze raz zrobić to przeniesienie. Tym razem w sposób taki bardziej uporządkowany. I parę rzeczy będę chciał Wam, przepraszam najmocniej, będę chciał Wam przekazać. Ja tak od razu chciałbym zaznaczyć, że nie jestem jakimś twórcą. Momencik. Przepraszam za moją niedyspozycję. Chciałem tutaj powiedzieć, że nie jestem jakimś twórcą map i wybitnie nie znam się na tej zawartości tych plików tekstowych z gry, ale wydaje mi się, że będę w stanie przenieść sobie podstawowe rzeczy z save'u na save'u, na tą nową wersję mapy. I ja może, ponieważ ten tutaj dźwięk dosyć mocno, muzyka nam tutaj przeszkadza pewnie, więc postaram się zaraz uruchomić to i będę opowiadał co i jak i dlaczego. Więc uruchamiam mapę w wersji 1.4 jako nowy rolnik, czyli tak jak wstępnie poprzednio grałem. Ustawię sobie stan konta na razie na 1 000 000, bo będzie mi pieniądze potrzebne. Poziom trudności niski. Zaczynałem bez maszyn na start i bez samouczka, więc teraz robimy to samo. I startujemy grę. Pamiętamy, że ja grę startuję tutaj w slocie numer 10. Cofnij wszystko, wszystkie mody odznaczam. No i zaznaczam jeszcze tylko to, co na pewno wiem, że będę wykorzystywał. W zasadzie więcej nie muszę zaznaczać tak naprawdę, ale jeszcze jeden mod będzie mi na pewno potrzebny. I będzie bardzo przydatny, czyli Easy Development Control i go zaznaczam, robię rozpocznij. Ponieważ wybrałem za mało modów, tutaj prosi mnie o dorzucenie i z tą minimalną wersją, ilością modów rozpoczynam rozgrywkę, przenosiny. Bo przenosiny, słuchajcie, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że może ja za chwilkę wrócę, jak ta mapa się załaduje. Mapa załadowana, wylądowaliśmy właśnie na gospodarstwie. Potwierdzam, jakoś jestem ubrany. I słuchajcie, pierwsza rzecz to oglądamy nową mapę albo czytamy sobie release noty, co się zmieniło, patrzymy i patrzymy również w stosunku do tego, do naszych posiadanych poprzednio pól. Ja wiem, że tych pól jest tutaj trochę więcej niż było poprzednio, ale patrząc na mapę widzę, że tak, to pastwisko jest, to pastwisko jest. Ten ogródek działkowy jest, to tutaj też jest i, i ja pozwoliłem sobie wcześniej pooglądać te rzeczy i wydaje mi się, że one nie są za bardzo zmienione w stosunku do tego, co było poprzednio. Największą zmianę, jaką zauważyłem, to jest tutaj w ogródku działkowym, bo tutaj pojawiły się dwa nowe kompostowniki w miejscu, gdzie ja, pamiętacie, tutaj posadziłem wiele drzew. Bo chciałem, żeby te drzewa tutaj wyrosły i z tym mogę mieć problem, bo podejrzewam, że te drzewa będą mi rosły dokładnie w tych kompostownikach, jakie sobie odtworzę. Tutaj miałem moje pole namiotowe i to pole wydaje się, że tutaj się nic nie zmieniło, że ono tutaj nadal wejdzie. Tu mam pewne obawy, bo tu miałem budkę, gdzie były sadzonki drzew, ale jest szansa, że też się zmieści. A tak, prawdę powiedziawszy, pozostałe rzeczy wyglądają na podobne, bo
Bo dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, gdyż ja też tutaj, pamiętacie, dobudowałem jeden budynek. Ten budynek, gdzie on tutaj dokładnie jest? On dokładnie jest gdzieś tutaj. Nie wiem gdzie, bo nie mam płotu w tej chwili, ale on gdzieś tutaj jest. I ja pamiętam, że dla niego troszeczkę ten teren równałem. Prawdę powiedziawszy, nie wiem dokładnie, w którym on miejscu będzie. Gdzieś tu powinien być. Ja go też spróbuję, bo to jest ta moja mleczarnia, taka ta po taniości, że tak powiem. Spróbuję go też postawić, ale wydaje mi się, że ten teren nie uległ dużej zmianie, więc spróbuję. Więc od czego ja zaczynam? Po pierwsze, zaczynam od tego, że oglądam ten teren. Po drugie, trzeba sobie uświadomić, co możemy przenieść na tego save'a, a co jest przenieść trudno, a czego nie chcemy przenosić. No więc ja od razu powiem, co chcę przenieść. Chcę otrzymać z powrotem wszystkie moje tereny, więc najwygodniej będzie po prostu, jak je w tej chwili tutaj kupię. Ten sad jabłkowy był mój i niech on zostanie mój. To pastwisko też było moje, kupimy ten teren. Sad jabłkowy, pastwisko, tutaj już ogródki działkowe kupiłem. Tutaj poproszę o właśnie odwiedź, to jest ta owczarnia, tak? Kozia, tutaj trzymam kozy de facto, no ale okej. I też wydaje mi się, że ten teren nie uległ zbytnio zmianie, więc, bo mam jeszcze postawionych dużo tutaj tych suszarni do siana, nie? I one tutaj też mogą kolidować w jakiś sposób, czy z tym drzewem, czy z płotem, ale wydaje mi się, że tutaj też to nie uległo zupełnie zmianie. Kupię jeszcze teren 39, bo on też był mój. I w tym momencie mam tutaj zakupione wszystkie tereny. To miałem, prawie wszystkie, bo jeszcze powinienem kupić 8, bo to też była mój teren. Spróbujemy go jeszcze odwiedzić i sądzę, że on się niewiele zmienił albo wcale. Dalej jest na takiej pochyłości. Ja tu od razu odpalę sobie szybkość biegania razy 8, włącz, żeby troszeczkę szybciej jednak się poruszać. Tak, no wydaje się identyko jak było poprzednio. No, umiem to otworzyć. Umiem, dobra. I w tym momencie zakupiłem tereny, które do mnie należą, tak? Myślę, że mam wszystkie, czyli tutaj miałem, miałem jeszcze cija, tu i to duże. I to są wszystkie tereny, jakie miałem. Pozwolę sobie jeszcze tutaj zmienić parę ustawień. Automatyczny zapis wyłączę. Czas sobie zmniejszę. To ustawię sobie mój Hofbergman 1.4. Jak to się nazywa. I jeszcze tutaj sobie wyłączę rozruch silnika od razu automatyczny. Resztę rzeczy nie będę zmieniał, niech sobie takie zostaną. Teraz wypada mi tylko jeszcze to wszystko zapisać. Martwa strefa, farmstick 2%. No, na razie mi to nie przeszkadza, chyba. Więc wypada mi to jeszcze zapisać. Pięknie zostało zapisane i w tym momencie w zasadzie jestem już mniej więcej przygotowany, żeby tego save'a dalej dopieszczać. Także widzimy się za chwilkę i patrzymy co dalej. Dobra, dalej jesteśmy w Windowsie. Ja, tak jak mówiłem, zapisałem sobie save'a na numer 10, więc w standardowym katalogu My Games Farming Simulator 25, save 10
mam tego mojego save'a. I ja sobie wszystkie pliki z tego save'a skopiuję, kopiuj i wkleję sobie do pustego katalogu, którego nazwałem 1.4 save 10. Zupełnie gdzieś z boku, tutaj gdzieś w katalogu TMP film save 10. Oprócz tego tutaj obok mam przygotowany katalog, w którym znajduje się save z wersji 1.3. U mnie to był w slocie 7, więc to jest 1.3, save slot 7, oryginał ORG. I teraz tak, można po kolei te pliki przeglądać i dane z nich przenosić. Ja na początku chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda, jeśli będę przenosił coś tam. I zaraz I to coś tam to nie jest takie zupełnie przypadkowe. Tak, żeby Wam smaczka narobić, parę rzeczy zacznę przenosić. I jeszcze tylko moja jedna uwaga, słuchajcie. U mnie, nie wiem jak u Was, ale te wszystkie XML-e, ponieważ ja nie mam jakiejś specjalnej aplikacji do XML-i, to one są tutaj zaznaczone, że jest to aplikacja, że to jest HTML dokument i będzie to otwierał Edge. I to jest o tyle istotne, że Edge, ja wykorzystam tutaj Edge'a jako takiego, słuchajcie, najtańszego, najprostszego sprawdzacza składni. Jeśli dany dokument mi się otworzy w Edge'u, to znaczy, że tutaj ta składnia items, którą wymaga sklep plik XML jest poprawna i będę po jakichś zmianach w ten sposób te pliki będę sprawdzał, bo przykładowo weźmy sobie taki plik i moglibyśmy w nim, nie moglibyśmy, bo to jest tylko do odczytu, ale moglibyśmy go sobie zedytować i edytować go będę zwykle w czym będę edytował w Notepadzie++. Moglibyśmy go popsuć, bo załóżmy niechcący, żeśmy coś skasowali, nie? Na taki nawias przykładowo. Możemy go zapisać. I teraz jak ten plik będę chciał otworzyć, to zobaczcie, że tutaj się już oburzy Edge, że coś tutaj nie gra. Więc będę traktował Edge'a jako takiego najprostszego sprawdzacza programu do sprawdzania składni, tak naprawdę. Dobra, tutaj przywróćmy oryginał, żeby wszystko było git. I teraz tak, ja zacznę sobie, słuchajcie, całkiem z premedytacją od ostatniego pliku, który będę chciał przenosić, pliku rzeczy. To tutaj jest taki XML, który się nazywa Vehicles i otwieram go za pomocą Notepada. Słuchajcie, co dalej? Zwijam. Zwiń wszystko, otworzę sobie i widzicie, że plik ten zawiera bardzo wiele wpisów, bo w tym pliku nie tylko są wehikuły, jakby nazwa wskazywała, czyli samochody i jakieś tam inne rzeczy, ale przykładowo zobaczcie, jest mój mobile workshop, czyli te moje walizeczki z narzędziami. Jest dużo innych rzeczy. Na przykład beczki. Dużo po prostu jest tutaj obiektów różnych. I fajnie by było, on tutaj jest dosyć spory, popatrzcie, bo to jest na moim niedużym save'ie, to jest 2300 linii. I jest tego sporo, ale tak jak mówiłem, ja będę chciał przenieść po pierwsze właśnie te wehikuły różne, począwszy od traktorów, a skończywszy właśnie na beczkach. I mam nadzieję, że mi się uda. Więc przeglądam ten plik i patrzę sobie, co tutaj jest. Popatrzcie, że będąc tutaj w wersji 1.3, tylko pytanie, czy ja, ponieważ robiłem to już wiele razy tutaj, czy ja już go nie zmodyfikowałem w istotny sposób tego pliku, bo ja tu chyba skasowałem wszystko, bo co farm nie jest farm ID 1. Zaraz zobaczymy.
No nie, bo tutaj jeszcze 0 zostało jakieś niechcący. Ale te zera to też pokasuję. Bo jak ja będę robił? Ja będę robił w ten sposób, że część zawartości plików z wersji 1.3 będę doklejał do wersji 1.4. Stąd tutaj mam otwarty Vehicles i patrzę w tym momencie, co jest moje, a moje rozpoznaję po tym, że Farm ID jest 1 i mam nadzieję, że to jest dobre rozpoznawanie. Więc te 3 rzeczy są moje, to jest moje, to jest moje. Te 2 zera będę starał się usunąć, czyli ten i poniższy. I robię to w ten sposób. No załóżmy. Hop, wytnij. To sobie dosunę, żeby było równo. I znowu patrzymy, gdzie jest tutaj Farm ID. Tutaj akurat ten też się nadaje do usunięcia. Cały wiersz. Wytnij. Farm ID. No i co ja wyciąłem? Czekajcie, cofniemy te zmiany. Dobra, jeszcze raz, bo coś mi się tutaj nie zgadza. To mam wyciąć, czyli zaznaczam to aż do końca. W zasadzie aż dotąd i to mogę wyrzucić. Hop. Dobra. Następne jest moje cośka. Jakiś fuel depot. Co tutaj jeszcze jest? Nie moje. Farm D1, ale to jest Waterpoint. No zobaczymy. Będziemy zaraz to patrzeć. Tutaj to jest nie moje i to jest nie moje. Te dwa. Dobra, rozwiniemy ten i ten. Spróbujmy je usunąć. Hop. Dobra. Ja tutaj zdaje się jeszcze zrobiłem, czy nie zrobiłem. W 1.3 nie zrobiłem. A powinienem zrobić kopię tego pliku, zanim cokolwiek będę dalej robił, bo być może, że mi się jeszcze przyda ten plik w wersji niepoprawionej. No ale to zaraz zobaczymy. Dobra. Usunąłem sobie to, co nie chciałem, żeby było, czyli zostawiam wszystko, co ma Farm ID na razie 1. Pytanie, tu ma ten, tu ma ten, tu ma jeden, tu ma jeden, tu ma jeden, tu też ma jeden. Bo zaraz będę analizował, czy to będę chciał przenieść, czy też nie. I będę to robił na zasadzie albo, no zaraz zobaczycie na jakiej zasadzie, ale w każdym bądź razie wszystkie te rzeczy, które nie są moje, będę chciał usunąć, żeby tylko się potem skupić na moich rzeczach. Także to jest ciągle 0, a to jest już 1. Także dajcie mi momencik. Ta 1 jest na HDS. Wytnij. Przyznam się szczerze, że jakoś to się dziwnie wycina. Więc ja to zrobię jeszcze raz. Ojej, ojej, ile tego jest. To na pewno dotąd chcę wyciąć. To ma Farm ID 0. No to śmietnik. To też ma Farm ID 0.
dotąd. Śmietnik i jeszcze to. Hop. To ma farm ID 0, więc też wyrzucam. Hop. To ma 0, też wyrzucam. Tylko mnie interesuje farm ID 1, czyli jakieś moje zabawki. Jeszcze nie wiem, czy one będą tak de facto moje, czy one będą tylko do mojego użytku. Na razie nie wiem, ale wyrzucam wszystko, co jest zerem, żeby sobie uprościć ten plik możliwie. Trochę dużo tych zer tutaj. Tak, i czyje to jest? To też jest zerówka. O, a to poniżej już jest jedynka. To jest jedynka, dobra. Tu sobie jeszcze uporządkujemy trochę. OK. Gdzie my tu mamy jeszcze 0? No, wygląda, że reszta, jeśli czegoś nie przegapiłem, to już powinna być OK. Po prostu wyrzuciłem wszystko, co nie jest Farm ID 1. Tak mówiąc kolokwialnie. Dobra, i taki plik ja sobie zapiszę. I teraz będę z niego dalej przenosił albo wyrzucał. Tylko co ja będę chciał przenosić albo wyrzucać? No więc już mówię. Tu mam otwarty plik z wersji 1.3. Otworzę sobie plik z wersji 1.4. Hop. Też otworzę go w Notepadzie i mam, popatrzcie, dwa pliki. Jeden stary, drugi z wersji nowej, 1.4. Jego też oczywiście sobie tutaj możemy zwinąć wszystko. Tak, i on ma w tej chwili tyle wehikułów, mówiąc kolokwialnie, 939 numer wiersza. Tutaj jest tych wierszy dużo więcej. Ale dobra, ja będę szedł od końca. I teraz tak, co ja tutaj chcę mądrego zrobić? Po pierwsze, ja chcę tutaj zostawić jakąś przestrzeń, żeby dopisywać nowe, więc sobie to tak na razie zrobię. No i biorę pierwszy wehikuł, to są jakieś big bugi. I teraz tak, patrzymy sobie na te big bugi. I co w tych big bugach jest interesujące, to jest, słuchajcie, ich pozycja. Coś takiego. Albo może inaczej. Zostawmy te big bugi na tą chwilę. Weźmy tylko ten sprzęt, który wydaje się być sensowny, albo który wiem, że posiadam. No na przykład wiaderek żadnych nie miałem. Tak, tu jest wiadełko i te wiadełko jest dotąd. Ja takich wiaderek, o ile się nie mylę, nie posiadałem, więc ich nie będę przenosił, więc je sobie pozaznaczam. O, gdzie te wiaderka się kończą? Fillable bucket. No to będzie tu. I cały ten zestaw wiaderek wyrzucam jeszcze, bo one niby są moje, ale ja nie wiem, czy w nowej wersji gry one również są. A nie będę ich tutaj dopisywał specjalnie pod tym kątem, żeby były. Dobra, to mamy wiaderka z głowy. To sobie na razie zostawmy. Popatrzmy na to, co na pewno Relaxing Station. To na pewno też takiego czegoś nie miałem. Też tego nie chcę w tej chwili, w tym pliku. Dobra, popatrzmy dalej. Fishing Place. To też tego nie miałem.
Nawet mogę zapisać. Może pojedźmy niżej i zamiast tak szybko wyrzucać, to jednak spróbujmy coś z tego wydobyć. Więc po pierwsze, tu mamy mobile workshopy 4 i ja chyba tyle miałem. I po drodze mamy jeszcze, jak to się nazywa, na jabłka koszyk. Koszyk na jabłka. Więc spróbujmy zagrać tak. Spróbujmy to i aż dotąd, tak, przenieść do drugiego pliku i to przenosiny realizujemy w ten sposób, że tutaj prawy guzik myszki i robimy wytnij. W prawym pliku, ponieważ ja tu sobie zostawiłem miejsce, może nawet tak zrobię, że zostawię jeden Enter i wkleję te pozostałe. I mamy tutaj koszyk i cztery skrzynki narzędziowe. Dobra, patrzymy na kolejne. No, dyszel na pewno mi się przyda, bo dyszel wiemy, że jest od zgrabiarki, bo on tam był osobno dołączany. Więc też zrobimy wytnij i go tutaj sobie dokleimy. Ctrl V, Ctrl C, twoim przyjacielem najlepszym. Ok, idziemy dalej. Backstack, to nie mam takiej pewności, co to jest, ale już te beczki, to wydaje mi się, że one wszystkie będą moje. W sumie zróbmy tak, że ja to rozwinę. O, i w ten sposób pójdziemy. Te wszystkie beczki będą moje i zrobimy wytnij. I je sobie tutaj dokleimy. A żeby było szybciej, to zrobimy zwiń wszystko. Rozwiń. Dobra, mamy beczki. Jedźmy co dalej. Dalej mamy fenda. I ładowacze, ale zobaczmy, może ja mogę wszystko tutaj z tego fenda zabrać i nie tylko. Mamy jakąś paletkę truskawek, trochę mleczka. Q4M to też możemy sobie chyba przenieść raczej. Tu mamy te nasze ręczne rzeczy. To też wydaje się wszystko nasze. Nasze. Filable Apple Box to są te duże skrzynki. Więc ja się dużo nie będę zastanawiał, tylko odtąd aż do... Aż dokąd? Aż może do końca. Do końca tego. Tak, tu razem z tym, tak, razem z tym sobie wytnę. Wytnij i przekleję do tego nowego pliku. Hop. Widok. Zwiń. Tutaj sobie rozwinę. Dobra. Jedźmy dalej. Quake Box 800. Myślę, że tak, że to też jest moje. Forshi to wszystko jest moje. PKZ to jest ta zgrabiarka, New Holland, Setka, tu belownica. Nowa disk, tak. Universal Tank Trailer, tak myślę. Mower, tak. Faworytka, tak. Myślę.
że dotąd mogę to przenieść bezpiecznie. Jeszcze się powinno zgadzać. I trzeba to wziąć o... Myślę, że nawet z tym. Wytnij i wklej. No okej. Już mi dużo nie zostało. Zostały mi... Co to jest? Big Bag Palette. Big Bag Palette i jakieś mleczko. Dobra, weźmy to. A nawet z tym. A może bez tego jednak. Hop, dobra. No i hop. Mamy to. Pyk, pyk, pyk. Co jeszcze? I teraz pytanie, co z tymi tutaj rzeczami zrobić? Big Bag Filling Station. Wydaje mi się, że nie mam nic takiego. Watering can. Słuchajcie, ja jeszcze sobie wezmę ten Milking Place. Wydaje mi się, że to jest... Nie wiem, co to jest. Ale on tutaj ma jakąś... Weźmy. Wytnij tu wklej. Zapiszę ten plik, nawet go zamknę, chociaż chyba niepotrzebnie. Chyba niepotrzebnie, on jest w wersji 1.4 save. Zrobimy jego kopiuj i ja przeniosę do tego save'u 10 ten plik. Wklej, oczywiście zamienię w pliku docelowym i słuchajcie, odpalam grę. Słuchajcie, gra odpalona. W pojazdach i maszynach, zobaczcie, wszystko pięknie jest, wszystko pięknie widać chyba. No, prawie wszystko. Gdzie jest mój Ford? Ojej, ojej, ojej. O, na przykład takie coś widać, nie? A ta zgrabiarka była tutaj przy tych. No to spróbujmy ją znaleźć. Tą zgrabiarkę zrobimy pokaż na mapie. I ona jest gdzieś tu. Odwiedź. I nawet sobie tutaj leży, o dziwo. Ale nie mam reszty tych moich maszyn. A dlaczego? A dlatego zaraz wam powiem dlaczego, bo zacząłem trochę w niewłaściwej kolejności, ale maszynki jakieś są. Jakieś maszynki są, więc nie ma tragedii takiej bardzo dużej. Więc ja wracam z powrotem do tamtych plików. Słuchajcie, wracam do plików, bo jedna rzecz. Tych maszynek nie ma, mimo tego, że są w pliku vehicle. Patrzcie, te save 9, 10. One tutaj są różne maszynki, na przykład ten mój Ford, zaraz to sobie zwińmy, czy też powinien być. Zwiń wszystko, tak, i tutaj czy jest gdzieś Ford? Ford. Czy ja dobrze pamiętam, że tu powinien być Ford? Jest Ford. Jest Ford, a go nie ma. Jeszcze zobaczmy w save game'ie. Tutaj otwórzmy. Tak, to jest save game'u. Tak, save 10. Też zwiniemy wszystko. Hop.
Hop. I tutaj też powinien być fort, bo on sam stąd nie ucieknie. Jest. A go w grze nie było. Otóż dlaczego? A to dlatego, że ja te wehikuły na tą chwilkę bym zapisał i z nich wyjdziemy. A to dlatego, że nie zacząłem od początku, bo tutaj w Career Save'ie, zaczniemy od tego Career Save'a. Tutaj powinienem mieć wszystkie wykorzystywane przez siebie mody. No i teraz, które mody są, że tak powiem, z gry, a które nie z gry. No to będzie troszkę mm, trudno, ale spróbujmy. Rzecz pierwsza to odpalmy sobie też w drugim okienku. Oto. Hop. I teraz wejdźmy sobie do widoku. Mm, Gdzie to tutaj będzie? O. Ja jestem na tym, dobra. O, tu będzie łatwiej. Przenieść dokument do drugiego widoku. Hop. Mamy dwa widoki. Nie chcę ich na razie synchronizować. Tu jest nowy, tu jest stary. Mogę sobie popatrzeć, co ja mam tutaj poustawiane, ale to na razie tego nie będę tutaj zmieniał, ruszał. Co innego jest dla mnie w tej chwili istotne. Istotne są właśnie te tutaj mody. I te mody tutaj będę chciał dorzucić, nie? Tak, tu widzimy takie różne dziwne rzeczy, ale tym się na razie nie przejmujemy. Nie wiem, czy ten slot usage muszę zmieniać, powiem otwarcie, więc go na razie nie będę zmieniał. I teraz pytanie za 7 punktów. Haha. Po pierwsze PDLC. PDLC to są te duże dodatki, Straw Harvest i tak dalej, więc te PDLC ja stąd będę chciał wywalić. Czy ja już je wyrzuciłem wcześniej? Tak, widzę, że już je wcześniej wyrzuciłem, bo tak jak mówię, tutaj to nie jest moje pierwsze przenoszenie tego save'a, ale tutaj te PDLC były i ja je wszystkie wyrzuciłem. Drugą rzecz, jaką stąd wyrzuciłem, to wyrzuciłem LSFM-y, które tutaj były, tak żeby ich nie było po prostu, bo wszystkie zakładam LSFM-y są potrzebne, które są potrzebne są tutaj. Się zastanawiam, czy coś nie pominąłem, jakiegoś tutaj jednak błędu nie zrobiłem, no ale to się okaże za chwilkę. I myślę, że resztę z tych rzeczy to mógłbym teraz wkopiować, chyba żeby zobaczyć na przykład Meridian. Albo po kolei. Przykładowo taki. Ctrl F. Czy ja go już też zdążyłem usunąć? Tylko w tym pliku proszę mi tego poszukać. Jak DKS22, ale Real Deck. Nie mam Real Decka. Więc go myślę zdążyłem usunąć. Teraz tak, ten Meridian. Popatrzmy. Jeszcze raz, może to tak będzie hop. Ctrl F, on jest wtedy podświetlony, zaznaczam ten plik i znajdź następny. Nie mam, czyli stąd też go wyrzuciłem. Compost Loader. Szukamy. Jeszcze może na wszelki wypadek. Możemy to tutaj, żeby on szukał od początku, ale nie ma.
Unlimited File Types. No to patrzmy. Te duże litery nie powinny mieć znaczenia. Teraz idąc dalej, Easy Development Controls to jeśli tu jest, to już go nie chcemy. Tak, Easy Development Controls widzę, że został, więc to będziecie mieli okazję popatrzeć, jak go usuwam. To jest jeden wpis, jeden wiersz. Więc go zaznaczam, skaczę na koniec i usuwam. Hop. Idziemy dalej. Precision Farming i jeszcze ten Fend. I to są te moje startowe mody. Wszystkie pozostałe mody to są mody, które sobie wcześniej w trakcie gry pozaznaczałem. Więc ja je sobie tutaj pozwolę wszystkie skopiować. Hop. I wkleić. Hop. I tutaj właśnie cudownie mogę Wam pokazać, jak działa to, o czym mówiłem, czyli zapisuję ten plik. On jest tutaj i zobaczcie, próbuję go otworzyć i widzę, gdzie jest błąd, nie? Więc już wiem, że coś jest nie w porządku, jak ten Edge go nie może otworzyć. No więc ja go sobie tutaj otwieram, poprawiam to, co tutaj nadprogramowo zrobiłem. Robię save'a. Sprawdzam jeszcze raz i tym razem on się otwiera bez problemu, czyli składnia jest sprawdzona. Dobrze, pozwólcie, że teraz odpalimy jeszcze raz grę. No ale zanim odpalisz grę, to trzeba go skopiować, nie? Trzeba go by było stąd zabrać, czyli robimy kopiuj, a tu wkleić. Hop. Zamień. I teraz startujemy. Tutaj już na starcie widać, że mody mi się pozaznaczały, inne niż te na początku, tak? Jest tutaj cała sterta tych modów. Więc jak teraz rozpoczniemy, to powinien mieć większość maszyn, albo nawet wszystkie. Ok, gra załadowana. Tutaj w statystykach powinniśmy widzieć dużo pojazdów. Super. Nie wiem, czy wszystkie, ale dużo widać. Teraz się spróbuję tabem poprzełączać. I tak, to miałem i mam. Zobaczcie, stoi nawet w tym samym miejscu, mniej więcej. To też cudownie. Zobaczcie, że mam też te nawozy, nie? One też się znajdują w tym pliku. O, i to łącznie z obornikiem, czy też z kompostem. Mam na mój pojazd i on stoi tutaj na 32. Pamiętacie, że on stoi obok, haha, że on stoi niedaleko. O, dobrze, biegam szybko. Stoi niedaleko fabryczki, której jeszcze nie ma, ale niedługo będę miał. Popatrzcie, stoi też przyczepa z trawą. Albo no z trawą, bo to jest sianem. Jest muł, czyli pojazdy wygląda na to. O, gdzieś tutaj jeszcze powinna być beczka. No właśnie, beczki nie mam. Nie mam beczki. O, za to tego mam z platformą, dobrze. Tego mam też kompletnego, dobrze. Tamta beczka też jest i zgrabiarka jest, więc tutaj chyba wszystko stoi, co powinno. Mamy już, zobaczcie, Fenda. Mamy Fenda. Mamy drugą beczkę i nawet z wodą. Tak, bo jak przyniosłem pojazd, to on ma też wszystkie swoje wartości. Mamy też tutaj prasę. O i zobaczcie, stoi też moja skrzynka narzędziowa w tym miejscu, gdzie ją zostawiłem, czyli tutaj nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o ten fragment pastwiska. Może to sobie tutaj stać.
Mam nadzieję, że tu za chwilkę też więcej rzeczy będę mógł postawić. O, mamy obciążnik, zgrabiarkę. No chyba wszystkie te rzeczy, które tutaj miałem, to mam. Tutaj tylko tej beczki nie mam, ale pamiętacie, że ja coś w pliku zostawiłem. Więcej, zobaczcie. Mamy również zgrabiarkę z dyszlem, mamy skrzynkę. O, mamy tą łyżkę dużą. I mamy również jedną skanek z mlekiem. W międzyczasie się wyprodukowała. I ona tutaj jest. Dobrze. Słuchajcie, ja chciałem jeszcze wrócić do tych. O, właśnie, wszystko to jest moje, bo mogę do tego wsiąść. No to wszystko się pięknie zgadza. Chciałem tu jeszcze wrócić i zobaczyć, czy tutaj nie mam tej drugiej kanki przypadkiem. Nie. Pamiętacie, że ja sprzedawałem dużo towarów. Właśnie służyło to temu, żeby mieć mniej potem rozkminki, rozpatrywania, czy to moje, czy nie moje. Popatrzmy teraz jeszcze po mapie. Bo mamy jeszcze przecież tutaj gdzieś, o, sad jabłkowy, odwiedź. On też powinien być mój. Pojedynczy płot i zobaczcie, są skrzynki na owoce. Tak, mamy skrzynki na owoce. To jest traktowane jako co? Jako paleta. To też jest w tych wehikułach. O, tu mamy beczki. Ciekawe, czy ja tu miałem beczki przy tej ścianie, czy ja wszystkie te beczki zabrałem, już nie pamiętam. Ale mamy też beczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem beczek. Zobaczmy na mapie i czy ja mam gdzieś jeszcze jakieś cośki. Gdzie tutaj? Tu była jakaś sprzedaż kiedyś. Nic tu nie zostawiłem, ale to jest zamknięte w tej chwili. Ale wydaje mi się, że tam stoi jedna beczka, słuchajcie. Kurczę, udało mi się No, słuchajcie, stoi reszta moich beczek. Tadam. Także bardzo ładnie mi się to udało przenieść. Jestem zadowolony. Pytanie jeszcze, czy ja do tego mogę wsiąść, czy to jest dekoracja? No tego nie wiem. To może wyglądać na dekorację. Zobaczmy jeszcze tu. To też wygląda na dekorację. Mhm. Tak, to jest element dekoracyjny. Dobra. No to czego mi brakowało? Czegoś mi tu brakowało. Beczki. Spróbujmy tą beczkę odszukać. Może któryś z tych plików to jest beczka. Tak prawdę powiedziawszy, to ponieważ ja ten plik tutaj wcześniej sobie przygotowałem, to wygląda na to, że tą beczkę gdzieś zgubiłem i ją skasowałem, którą tam miałem tym, mm, przy tym źródełku, skąd wodę biorę. Więc co mogę z tym fantem teraz począć? Tak się zastanawiam. Nie chcę tego zapisywać. To mam zapisane. Na razie tą beczkę sobie myślę odpuszczę, bo chyba, że ona jednak tutaj gdzieś jest i ja ją będę miał. Zobaczmy jeszcze raz te wehikułki. Gdzie one są? Tutaj otwórz. Zwiń wszystko. Rozwój. I teraz pytanie, które to będzie beczka. Tu mam dwa takie obiekty, które dosyć wyglądają ciekawie. Eee, Spróbujmy to rozwinąć. Tu jest pozycja. I on jest w tej chwili wygląda, że
chyba pusty, a powinien mieć jakąś wodę. To chyba nie jest to. To mogą być beczki, które są na farmie na przykład, nie? A ta ma 100% z kolei. Hmm. Fuel depot. Ten ma 0. To tego fuela chyba nie jednak. No i to takie rozkminki są, słuchajcie, jak przynosicie te mody. Mam tu jeszcze water pointy i one są też takie w sumie dziwne, bo to są... Hmm. O Jezus, fill level, tu jest jakaś kosmiczna wartość tej jedynki. Tu też. Słuchajcie, ja myślę, że tego nie będę ruszał na razie, bo to nie wydaje mi się, że to jest moja beczka. Ja myślę, że z tymi wehikułami dam sobie na razie spokój, pamiętając o tym, że brakuje mi beczki. Mam nadzieję, że ją sobie znajdę, ale to może później. A teraz tak. Ten plik to zdaje się są znajdźki, więc go nie ruszam. Teraz tak, te wszystkie sprawy związane z gęstością jakiegoś, w sensie co ile urodzi, jakie są, w którym miejscu są, mm, jakie plony, czy coś takiego, gdzie są kamienie, tego nie ruszam, mnie to nie interesuje. To też mnie nie interesuje, Dev Control też mnie nie interesuje na tą chwilę. Mogę sobie na to zerknąć bez ciekawość, co to tutaj jest. To nawet jest puste. Także puste to puste. Ekonomii nie ruszam. To co to tutaj jest? Aha, no to tutaj ile dni grałem? Czy ja chcę to przepisać? Tutaj widać. I teraz tak, ja bym może trochę chciał przepisać, ale jeszcze na razie nie stąd. Nie z tego pliku. Ja może od razu konkretnie powiem, który plik mnie interesuje. Mm, Farmland wydaje mi się, że mam taki sam, a do tego zaraz wrócimy. Pola też mnie nie interesują. Pa. Teraz interesuje mnie taki jeden duży plik, który się nazywa... O tak. Placeable. I ja go sobie na razie otworzę w tym notatniku i zerknijmy, co my tutaj mamy. I tutaj mamy właściwie obiekty. Toolsheet 2, Old Farm Barn. Tak, i te obiekty Farm ID 15. No właśnie. Tak naprawdę interesują mnie teraz obiekty, które Farm ID mają 1. A wszystkie inne obiekty mnie już nie interesują. Więc ja tutaj sobie pozwolę zajrzeć do tyłu, bo najpewniej one są na tyle napisane w tyłu. I to tak, pierwsza rzecz to znowu zwiniemy ten widok. Ok, i tu widzicie ile mamy różnych obiektów i co trzeba przeanalizować. Ale plant to są te drzewa, które posadziłem. I, I tu mamy pompy. Tu mamy moją mleczarnię. Tu mamy jakąś szklarnię, greenhouse.
Hmm. Tylko, że ja specjalnie tej szklarni to chyba nie robiłem jakiejś dodatkowej. Dużo obiektów ja tutaj nie robiłem, szczerze mówiąc, więc duże obiekty są standardowe, ale tak, to na pewno chcę przenieść, bo o, to są moje obiekty, więc zaczynając od góry, to jest mój obiekt. Garden Field. I tutaj jest ich raz, dwa. Tylko, że jak ja kupiłem ogród, to najprawdopodobniej też je mam. Garden Fieldy. A to tutaj. To jest nie moje, to jest 15. Dobra, wezmę te pompy, bo one są na pewno moje. Ta pompa i ta pompa jest moja. I co my tu jeszcze mamy mojego? To może weźmy te pompy na dzień dobry. Okej. Weźmy je sobie na tą chwilkę, może skopiujmy, bo ja nie mam dużo tutaj rzeczy, więc pozwolę je sobie skopiować. O, gdzie są te obiekty? Tu. Edytuj. Zwiń wszystko. Tak. I na końcu byśmy sobie wrzucili nasze pompy. Tu sobie, o, dorzućmy trochę miejsca. Wrzucimy pompy. Tak, one są kompletne. Tak, bo się dobrze zwinęły, powinny być kompletne. Zaraz to jeszcze sprawdzimy. I poza pompami mamy na pewno mleczarnię. Kopiuj. Klej. Ja tu takie jeszcze dla porządku zrobiłem spację. I poza mleczarnią mamy coś jeszcze. Ten greenhouse small mnie trochę intryguje. Ale wydaje mi się, że to będzie ta szklarnia, która jest w ogródkach działkowych. To byśmy za to sobie tutaj wzięli, bo to na pewno jest obiekt, który nie jest z mapy. Okej. Dobra. I ja jeszcze mam bardzo dużo tych stojaków na siano. Tylko nie wiem, czy ja je w międzyczasie gdzieś skądś nie wyrzuciłem. Gdzie one mogłyby być, te stojaki na siano? Hmm. Patrzmy, może gdzieś tutaj, bo te stojaki na siano to zdaje się też są z tego dodatku, więc one będą miały Hofbergman tutaj na początku, w sensie, że one są z mapy. Tylko, czy ja je tak łatwo znajdę? One się powinny, czy też ten plik też już przeedytowałem, no musiałbym sobie chyba poszukać. O, a teraz pytanie, co to tutaj jest? Czy to nie jest właśnie to?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 20. No ja myślę, że to może być to. Weźmy w takim układzie wszystkie te hierarchy, bo ja już tyle mogłem ich nastawiać. Skopiujmy sobie. Hop. Jeszcze zobaczmy, zanim jest. Albo dobra, najpierw je skopiujmy, a tutaj sobie zerknijmy, jak one są wyposażone w. O, właśnie, mają, zobaczcie, trawę, nie? Czyli to są te rzeczy. I to robimy kopiuj. I wrzucimy tutaj. Ja sobie pozwolę znowu ten widok zmniejszyć, zwiń wszystko. Dobra, to mamy to farmhouse jeszcze mi się tutaj wziął przez przypadek. To tego bym nie chciał. Nie wiem tylko skąd są te namioty. Czy to będzie ten mój namiot? Ale mogę spróbować to sprawdzić, bo ten namiot jest niedaleko. Niedaleko. Otwórz. Zwiń wszystko. Powinien być niedaleko tych palet, a te palety tutaj, o właśnie, one są na pozycji 57, 50, minus 125. A to jest na pozycji. No właśnie, to jest jakaś inna pozycja. To chyba nie. To chyba nie. To raczej wytnij. O, co tutaj jeszcze mógłbym stąd zabrać? Na pewno trzeba by znaleźć jeszcze pastwisko i zrobić je, żeby było zbudowane. O, to jest to. Tak, myślę, że to jest to pastwisko. Farm ID 1. OK. Teraz. O, i tutaj nie jest setup, słuchajcie. Tylko to powinno być słówko done. I dzięki temu ja tego pastwiska już nie powinienem musieć budować, tylko ono będzie gotowe. Myślę, że to jest to dobre pastwisko, że nic nie pomyliłem. Słuchajcie, teraz jeszcze tylko. Do pastwi zaraz wrócimy, bo nie mamy jeszcze zwierząt na tych pastwiskach. Ja się tylko zastanawiam, gdzie jest. Jak się nazywa ten mod z tymi moimi namiotami? Skąd ja go wziąłem? W sumie nie pamiętam. Spróbujmy polecieć od początku. Tutaj przeglądając ten plik znalazłem jeszcze w obiekcie Bailey Storage Co-Pasture chyba, tak się to chyba czyta. Mam tutaj gras właśnie i wydaje mi się, że to jest właśnie
To miejsce, które tylko czy ja je sobie odszukam, no 405. 405.992. Poszukajmy. A nie tu, tylko tu. Ctrl F. 405.992, bo zakładam, że to się nie zmieniło. I znalazłem obiekt. O, tak, to jest ten obiekt. Rozwijmy go. Zobaczmy, co tutaj jest. O, i właśnie. To znalazłem pastwisko i w tym pastwisku powinienem mieć jeszcze jakieś tutaj belki. Więc ja je sobie tutaj z trawą dopiszę. W ten sposób widzicie, jak można sobie tutaj jeszcze dopisać jedną rzecz. Hop, hop. Gdzie tutaj wylądował mój kursor znowu? Nie wiem, ale chyba jest ok. Dopisałem sobie tutaj, wygląda, że 2 sztuki trawy, no bo tak miałem. Dobra, to sobie zapiszemy, to sobie dalej oglądamy. Słuchajcie, wydaje mi się, że ten farmhouse to jest moje coś. Więc ja to spróbuję umieścić na mapie i zobaczymy, jak to wygląda. Pozycja jest taka, no zobaczymy. Więc ja to skopiuję i włożę sobie na koniec. Ctrl V. I tu jeszcze miejsce zostawię na następne. Może coś jeszcze znajdę. Wyrównam dla porządku, nawet zapiszę. I patrzę dalej, co mi tutaj jeszcze takiego wpadnie w oko. O... No nie wiem, co to za budynek jest. Mogę tutaj się przejechać. Zobaczymy. Zobaczymy. Słuchajcie, nie mam pewności, czy dobrze zrobiłem, ale kopiuję znowu ten plik z miejscami placeable w miejsce docelowe, zamieniam. Tu jeszcze go uruchomię, zobaczyć, czy nie ma błędu, bo jak są błędy, to gra nie wczytuje i się zatrzymuje. No i teraz uruchomimy grę. Mapa załadowana, słuchajcie, no to patrzymy, co mamy. Ok. No, widzę, że nie mamy ciągle tego, co byśmy chcieli, czyli nie mamy tutaj naszego namiotu, więc nie wiem. O, ale za to zobaczcie, pojawił nam się domek. Ten do sadzenia. I on tutaj pięknie sobie w kwiatkach jakiś rośnie. Nie wiem, czy trzeba by go wyżej podnieść, czy jak. No, ale mi to na razie nie przeszkadza. Niech on sobie rośnie w tych kwiatkach. A, to moje, dobra. Się otworzyło. Myślałem, że mam jakiś problem. To też chyba się otwierało, czy nie? Tak. No tutaj nic nowego w tej wersji się chyba nie pojawiło. Poza tym, że mogę tu wyjść. Nic takiego tutaj nie ma. Taki mały śmietnik. Ok. I tutaj mamy 5 pól, na których
dokładnie nic nie rośnie na razie. Dobra, więc tu mamy to, co mieliśmy, nic się nie zmieniło. Czy tutaj też mi się chyba nic nie zmieniło? Mogę to odwiedzić? O, nie mogę odwiedzić? Mogę. Tak, tutaj tylko jeszcze tych bel nie znalazłem, magicznych. Tu jest jak należy. O, popatrzcie, mamy ogrodzone pastwisko, jest ok. Mamy naszą produkcję, która stoi w krzakach. Wydaje się też być ok, ale ponieważ ona stoi w krzakach, to pozwólcie, że od razu ją trochę odmalujemy. To nie tu. Bo tak jak mówiłem, ja nie będę tutaj zmieniał. Nie będę zmieniał jakby tego gruntu tła, na którym to stoi. Czyli to malowanie sobie muszę na nowo zrobić. Ja sobie zrobię to malowanie takie, korzystając z pieniążków, które mam. Hop. No tutaj drzewo mi zasłania troszeczkę, ale tu jeszcze bym z tyłu pociągnął tą kostkę. Opaj, wózek też mógłby w sumie stać w takim terenie przekształconym w parkowiszcze. Tutaj cały ten teren chciałbym mieć, o właśnie, dostępny. Kurczę, tylko że to drzewo mi tutaj ewidentnie, ale nie. Tutaj tak pojedziemy i będzie ładnie, myślę. Trochę dalej. Ok. Jak to teraz wygląda? Myślę, że jest dobrze, tylko ten krzak jest do usunięcia. No to tutaj też chyba jest niezłe. Ok. Coś w ten deseń. Aha, tutaj jeszcze w tej fabryce. Kasujmy to zielone. Tak, chyba tutaj jest już dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. No i moja fabryczka, zobaczcie, nawet dobrze stoi mniej więcej na gruncie. Myślę, że tu będzie ok. Co prawda tutaj ten grunt trochę ale możemy go trochę poprawić. Jeszcze raz tam wejdziemy. Nie malowanie, tylko wygładzanie, wyrównywanie, wygładzanie chciałem wziąć i byśmy tak to jakoś tutaj poszli. Może nawet wyrównywanie, zobaczmy. To trochę tutaj się to obniża. Niepokojąco. Może jednak zróbmy tak. Żeby to jakoś tutaj wyglądało. No jak to tutaj wygląda? No tutaj widać, że trochę, ale myślę, że chyba będzie git. Zobaczymy, jak się jakieś produkty zrobią. Mógłbym to w sumie zrobić jeszcze inaczej. To byśmy sobie wyrównali o tak. Mm. Dobra.
I teraz byśmy sobie to wygładzili. No i co myślicie, czy to będzie zda egzamin? No, tu jest równy próg, a tu jest już chyba lekko pod górkę, czy nie? A przynajmniej gdzieś tutaj, gdzie ten rower opadł, właśnie był przed chwilką. Ale jest ok. Tego krzaka zaraz zlikwidujemy, to zobaczycie jak będę likwidował. Nie wiem czy w tym odcinku, czy w następnym, ale już jest nieźle. Popatrzmy, bo powinniśmy mieć też dwie pompy. I tu mamy jedną pompę. Super. Teraz pytanie, gdzie jest druga pompa? Druga pompa jest... Aha, i żebym nie zapomniał, to trzeba już zapisać, bo żeśmy poprawili teren. Tak, a druga pompa jest... Słuchajcie... Tu. I nawet ją widać, odwiedź. Czy ona tutaj w czymś przeszkadza? Nie. Tak sobie stoi tutaj w krzaczorach i jest po prostu w tych krzaczorach. I też powinniśmy ją tutaj jako tako poprawić. Żeby to wyglądało jakoś rozsądnie, to mógłbym tutaj sypnąć trochę żwirku jakiegoś. To beton to może bym nie chciał w tym sadzie, ale jakiś taki żwirek i muchomorek, może taki bardziej zielonkawy żwirek, to byśmy mogli sobie tutaj jednak wrzucić. O, no nie? No i już ta pompka. To jeszcze dorzucimy. Już to jakoś tu wygląda. No fajnie. To moglibyśmy też się przy nie przenieść od razu. Czy ja tam trafię? Moglibyśmy gdzieś się przenieść, ale to chyba zróbmy to inaczej. To zerknijmy. No, fajnie wygląda ta pompa teraz. Przenieśmy się tu i tu też trochę podmalujemy. O, bo to było takie miejsce do zaparkowania razem z... Dobra, podmalujmy. Razem z czym? Z przyczepą chyba gdzieś tu stała. Weźmy sobie może... To był żwirek. Weźmy sobie taki żwirek. I moja pompa jest tu. O, i tu było takie duże miejsce do zaparkowania. Ja pamiętam, że to jakąś drogę czy coś taką zrobiłem, takie miejsce parkingowe. Jakby. O, i tutaj można by to było jakoś, myślę, stąd wjechać. I gdzieś to tak tu wyprowadzić. Coś takiego. A żeby nie było tak zupełnie elegancko, to moglibyśmy tutaj jakieś pojedyncze kępki trawy wrzucić. Rośliny dekoracyjne. Może wróćmy do tu. O, i spróbujmy trochę trawy znaleźć. Tutaj, gdzieś tutaj. Może tu.
Może jakiś trochę też inny żwirek. O, ciekawe. No dobra. Taki tutaj jakiś wjazd. No, coś takiego bym zrobił. Może to niezbyt ładne, ale zawsze. Dobra, i jak zwykle po malowaniach, to sobie trzeba to zapisać. Dobra. Słuchajcie, no i w ten sposób mam prawie save'a już gotowego. Zostało już naprawdę niewiele. Sprawdzimy, tu się ładnie wszystko otwiera. Pytanie tylko, gdzie jest ten mój domek, który zrobiłem, więc ten domek muszę usunąć, tak prawdę powiedziawszy. Więc grę zapisałem, wychodzę z save'a. Ok, wychodzę z save'a i pierwsze co robię, to w tych moich obiektach kasuję ten ostatni farmhouse, bo to nie było to, co chciałem. Więc farmhouse, dobra, zniknął. Jestem zadowolony. Teraz chciałbym znaleźć mój domek, więc słuchajcie, co ja tutaj zrobię, to wchodzę do prawdziwego save'a, w sensie siódemki, tam gdzie miałem Hofbergman 1.3, jeszcze przed moimi obróbkami. On wygląda w ten sposób. O, to się schowa wszystko? Nie chowa się. Zmień wszystko, nie ten alt. On wygląda w ten sposób i jest bardzo długi, zobaczcie. 3000 linii. Mm. Właśnie zobaczmy, czy czegoś nie przeoczyłem, bo patrząc na to, że te obiekty to wrzuciłem, Greenhouse Small, to chyba przeoczyłem, to są chyba te moje namioty. Greenhouse Small i czy ten Greenhouse Small tutaj był? No, prawdę powiedziawszy nie wiem. Mogłem go przeoczyć albo wyrzucić. A nie, jest Greenhouse Small. Dobra, skopiujmy go i zakładam, że to mi już da moje pole namiotowe do spania. Kopiuj. Wkleimy to w T1.4. Tak, i zwiniemy. I czy ja tutaj coś jeszcze potrzebuję znaleźć? Czy to już jest wszystko z obiektów? Wydaje mi się, że chyba tak. Więcej obiektów nie pamiętam. Od razu to za pamięci skopiuję. Więc skopiujemy to z 1.4, bo tu poprawiałem do 10. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I ja jeszcze szukam jednego obiektu, który powinien być w wehikułach. Tak myślę. I chodzi mi o tą przyczepę. To są te wehikuły. A to są z... No, come on, pokaż. Z 1.4. Dobrze. Chodzi mi o tą przyczepę, o tą bańkę z wodą. Pytanie tylko, jak ona się nazywa. Słuchajcie, być może go znalazłem, bo widzę, że go nie zaznaczyłem. To jest chyba ten obiekt LSFM Universal Trailer. Więc go zaznaczymy i zobaczymy, czy się pojawi. Chyba znalazłem, słuchajcie, tą beczkę. Wydaje mi się, że to jest ta maszyna.
O, czy ona ma tu jakąś wodę? Hmm. Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest te 7,5 tysiąca litrów. I ja ją sobie tutaj wrzucę do tych wehikułów, że tak sobie powiem. Więc zróbmy tak. Kopiuj. To są wehikuły 1,4. Dobrze. I one sobie tutaj wylądują na końcu. OK. Zapiszemy. Dobra, teraz to z 1,4, te wehikułki sobie skopiujemy do dziesiątki, wklejmy, OK. I zostają mi jeszcze te namioty do znalezienia, więc zaraz popatrzymy, gdzie te namioty mogą być. Czy to jest, tak, to jest 7. Zwijmy to wszystko jeszcze raz i będziemy patrzyli punkt po punkcie. No dobra, mamy ponowne załadowanie i popatrzmy, co mamy, czego nie mamy. No więc, nadal nie mamy namiotu. Takie krótkie podsumowanie. Nadal nie mamy namiotu, tak? Tutaj coś się dzieje i nie ma takiej tragedii. O, zobaczcie, pojawiła się beczułka. Ha, hura, hura, hura. To był szybki skok, ale pojawiła się nasza beczka z wodą. Trochę wody zostało, więc już jestem szczęśliwy. To chyba z maszyn mam już chyba wszystkie maszyny, tak myślę. Brakuje mi tylko jeszcze obiektów takich jak namiot. Czego brakuje? Obiektów. Więc brakuje obiektów typu namiot i tutaj wszędzie drzew posadzonych, tych sosen. I na pastwisku tutaj na końcu brakuje mi też tu odwiedź. Brakuje mi. Otworzy się tu z tej strony? Z której strony? Tu. Tutaj pamiętacie, miałem belę, więc brakuje mi namiotu, bel. Jezu, czego jeszcze? I drzew. Namiotu, bel i drzew. I prawie już safe jest gotowy. Nie licząc jeszcze takich drobiazgów jak tutaj, słuchajcie, zrobienia porządku z tymi krzakami, z tymi drzewami, co to je wcześniej wyciąłem, nie? Więc tutaj ten teren jeszcze muszę uporządkować, ale to już nie będę porządkował za pomocą plików, tylko w zupełnie inny sposób. O, tutaj są moje, dobrze, te są, właśnie, te są suszarnie tutaj. A zobaczmy, czy tutaj też jest ta suszarnia. Gdzie ja tu dotarłem? Nie tu. Tam. Tak, zobaczcie, są te moje suszarnie. Dobrze, 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 dobrze. I jest tam ta pojedyncza belka też fajnie, czy podwójna, nie wiem. A, jeszcze nam brakuje zwierząt, które mieliśmy. Wszystkich zwierząt. Czyli namiotu, drzew, silosu i zwierząt. Słuchajcie, to już jest nieźle, uważam. Całkiem fajnie, zapiszemy tego save'a. I tego wszystkiego myślę, że poszukamy i porobimy to w następnym odcinku, bo już troszeczkę się zmęczyłem. Także to za chwilkę wpadnie na kanał i no i tyle, słuchajcie. Jeśli macie jakieś uwagi, to oczywiście wszelkie mile widziane. Ja przepraszam za chaotyzm, a to albo chaotyczność, bo chaotyzm chyba nie ma takiego słowa, a za chaotyczność trochę tego mojego wypowiedzi, ale no. Tak jak powiedziałem, nie jestem super fachowcem. Ja wiem, że ktoś, kto zna tą grę od podszewki, to pewnie
by sobie z tym lepiej i szybciej poradził. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się zdrówko. Cześć.